Halo, halo ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurko Nesur. I dzisiaj nie powinno chyba żadnego stałego oglądającego kanał zaskoczyć, że polałem sobie do kieliszka to, czym powinien być Highland Park w moim mniemaniu. Tak, strzały zostały oddane w kierunku marki Highland Park i dowiecie się za chwilę zresztą dlaczego. Polałem sobie Ardnamurhana, tak żeby było wiadomo. Trochę nie wiem jak ten mikrofon trzymać, ale nie mam za bardzo lepszego ustawienia w tej chwili niż po prostu trzymanie mikrofonu w ręce. Spróbuję sobie ogarnąć jakoś mikrofony bezprzewodowe, które nie będą łapały tak bardzo echa z salonu, ale o tym kiedy indziej. Dzisiejszy mój występ przed wami jest zainspirowany tym, że zostałem znowu obsypany ogromną ilością newsletterów, które wspominają o tym, jak to kolejna na szkockim rynku, na rynku szkockiej whisky marka wychodzi z odważnym i przełamującym konwenanse pomysłem, który jest spełnieniem wszelkich najniesamowitszych marzeń użytkowników i konsumentów, w tym wypadku marki Highland Park. I z czym ta marka Highland Park wyszła? No wyszła z rebrandingiem. Z rebrandingiem dosyć ciekawym, trochę bezczelnym. Zależy oczywiście w jaki sposób na ten temat spojrzymy. Ponieważ mieliśmy w standardowym portfelu destylarni Highland Park whisky 12-letnią, 15-letnią i 18-letnią. Zapominamy trochę o tym, że była tam też whisky 10-letnia, która się pojawiała, znikała. Natomiast teraz oficjalnie jest przez destylarnię powiedziane, że ta 10-letnia whisky, która nazywała się Viking Scars, czyli wikińskie blizny, zostaje z portfolio destylarni, po prostu usunięta. I to jest dziwny, ciekawy, pogmatwany myk, ponieważ razem z 12, 15 i 18 stanowiły te whisky serię oddającą do pewnego stopnia hołd kulturze nordyckiej, kulturze skandynawskiej, kulturze wikińskiej technicznie, ponieważ przez jakiś czas w historii Orkady były pod władzą wikingów i parę lat temu Highland Park wyszedł z całą kampanią reklamową, z ogromną ilością produktów, które miały to właśnie połączenie historyczne pomiędzy Orkadami i wikingami podkreślać, zarysowywać, opisywać i przypominać ludziom. Także 10 nazywała się Wikińskie Blizny, 12 nazywała się Wikiński Honor, 15 nazywała się Wikińskie Serce, a 18 nazywała się Wikińska Duma. Przy okazji były to whisky z dosyć ciekawymi butelkami, które były takie bardzo ornamentowe. Niektórym ludziom się to oczywiście nie podobało, niektórzy ludzie myśleli, że to takie trochę wiejskie i trochę na siłę. Mnie się te butelki do pewnego stopnia podobały. Przede wszystkim dlatego, że były one dosyć unikatowe i po prostu można było z daleka, widząc butelkę Highland Parka na półce, zidentyfikować, że jest to butelka whisky Highland Park. Jakieś tam kilka whisky ciągle z tą identyfikacją pozostaje, natomiast ten sztandarowy portfel whisky, czyli 12, 15 i 18 zmieniają swoją szatę graficzną. Trochę w kierunku takich serii limitowanych, jakichś dużo starszych whisky, które się z Highland Parka pojawiały. Wydaje mi się, że to są dokładnie takie same butelki, jak niektóre limitowane wersje Highland Parka. Są to prawdopodobnie też butelki trochę tańsze w produkcji, trochę prostsze w produkcji, ale tego się nie dowiemy i do tego się nikt oczywiście nie przyzna. Butelki wyglądają według mnie nudno. Nie są one ciekawe, nie zwracają one specjalnie uwagi, nie podnoszą one ciśnienia w żaden sposób, ani dobre, ani zły. Są po prostu takie trochę, jakby to powiedzieć, mdłe. Przypominają mi one trochę rebranding marki Benriach, który też jest bardzo mdły w tym momencie. Nie ma tam żadnej jakiejś takiej identyfikacji wizualnej zbyt mocnej, nie ma tam jakoś specjalnie dużo napisów, nie ma tam jakoś specjalnie dużo na tej etykiecie, ani też zresztą na kartonach. Dostajemy te butelki w kartonach w ogóle, żeby odróżnić 12, 15 i 18 w tej chwili. Kiedyś miały one takie same opakowania i takie same kartony, ale
liczby były w różnych kolorach, można było troszeczkę łatwiej zauważyć, która jest która, natomiast teraz będą kartony, które są troszeczkę ciemniejsze, więc mamy taki bardzo jasny beżowy w przypadku 12, mamy troszeczkę ciemniejszy beżowy w przypadku 15 i jeszcze troszeczkę ciemniejszy beżowy, lekko pomarańczowy w przypadku 18. Swoją drogą są tam linie, które się poszerzają i zwężają, zazębiają się za siebie i jeżeli spojrzymy sobie na karton 18, to wygląda to dla mnie trochę jak pianino. Albo jak klawiatura pianina, czy fortepianu, czy też syntezatora. I nie wiem, co to miało sobą reprezentować, nie wiem, jaki to ma związek i jakie to ma połączenie w ogóle z Highland Parkiem mieć. Trochę nie wiem. Może jeszcze gdyby było tak, znaczy nie wiem też w ogóle z czego robić wielkie halo oczywiście, bo może gdyby było tak, że jeszcze coś się z tymi whisky dzieje, co jakoś się zmienia sposób produkcji, jakoś się zmienia przepis na te whisky, ale nie zmienia się nic oprócz butelki, oprócz designu na dużo mniej ciekawy i angażujący. Zmienia się natomiast cena, ponieważ mamy w przypadku 12-letniej whisky mamy ciągle 40%, tak jak było, mamy ciągle filtrację na zimno, nie mamy dodanych barwników, co jest z jednej strony na plus dla Highland Parka, ponieważ oni nigdy nie dodają barwników do swoich whisky i na stronie Highland Parka można nawet zobaczyć, jaki naturalny odcień na skali od 0 do iluś tam każda z tych whisky, każdy z tych wypustów ma. Natomiast według mnie, jeżeli nie dodajemy barwników do swoich whisky, to powinniśmy się tym chwalić na etykiecie. Powinno być 46% według mnie, albo więcej niż 46%, nie powinno być filtracji na zimno i powinien być zawsze podany wiek. Natomiast Highland Park niestety ma w nawyku wypuszczanie bardzo dużych ilości whisky, które nie mają podanego wieku, bardzo dużych ilości whisky, które mają 40%, tak jak w przypadku tej 10 i 12. Lub bardzo wiele whisky, które mają 43%, które jest taką naleciałością z czasów dawniejszych, kiedy jeszcze 43% było wymogiem na import alkoholu zagranicznego do Stanów Zjednoczonych. Takiego wymogu już nie ma, natomiast czasami się ciągle bardziej tradycyjne destylarnie takiego tematu jeszcze trzymają. Ale tak, mamy tą 40% 12, która poszła w cenie do góry o 5 funtów, czyli już nie mamy 40 funtów w Wielkiej Brytanii, tylko 45. Mamy tą 15, która ma dziwne i nietypowe 44% alkoholu, ale ciągle jest filtrowana na zimno i ona poszła w górę z 90 funtów na 95 funtów i mamy 18, która ma ciągle to debilne 43% alkoholu, ale ze 120 funtów poszła na 130 funtów. Więc mamy plus 5 funtów, plus 5 funtów, plus 10 funtów, więc nagle robi się z tej whisky, nagle robi się z tego butelka whisky, która nie ma dodanych barwników, ale jest filtrowana na zimno i jest w dosyć niskim procencie i trzeba zaglądać 650 zł w przeliczeniu na złotówki. Może uda się tą whisky jakoś kupić taniej w Polsce, natomiast czy warto? To według mnie niespecjalnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że mamy takie rzeczy jak to, co mam tutaj w kieliszku. Nie pamiętam, czy zdążyłem powiedzieć, co tutaj w ogóle wlewałem. Wlewałem tutaj Ardnamurchana, ponieważ Ardnamurchan, wydaje mi się, reprezentuje sobą taki profil smakowy, jaki Highland Park mógłby sobą reprezentować, ale zrobiony w sposób rzetelny i zaprezentowany nam w sposób dużo bardziej transparentny i dużo bardziej z szacunkiem dla konsumenta. Mamy 46,8% alkoholu, nie mamy dodanych barwników, nie mamy filtracji na zimno. Mamy około 7 lat, to jest ta wersja najbardziej podstawowa, która wieku podanego nie ma, ale z drugiej strony Ardnamurchan jest destylarią bardzo młodą, więc muszą bardzo, bardzo uważnie dysponować tym, co mają w magazynach, żeby się z tego, co mają w magazynach, po prostu nie wyprztykać. Highland Park jako destylarnia z 200-letnią historią, ponad 200-letnią historią zresztą, takich problemów nie ma i nie widzę żadnego miejsca w Highland Parku na to, żeby wypuszczać whisky, które nie mają podanego wieku. Szczególnie w momencie, w którym Highland Park te kilka lat temu chciał bardzo mocno budować tą identyfikację z wikingami. Ja zresztą tutaj na kanale kilka różnych whisky z Highland Parka omówiłem. Wydaje mi się, że omówiłem ich 6 w sumie. 12, 10, limitowaną wersję wspierającą lokalny klub wioślarski i prawdopodobnie Svein i Einar, które były częścią takiej większej serii, która miała oddawać hołd starym jarlom, starym przywódcom, starym królom do pewnego stopnia w nomenklaturze skandynawsko-wikińskiej i to była seria, w której był właśnie Svein, była whisky Einar, była whisky Harald, była whisky Ingvar, Sigurd, Ragnvald,
Thorfinn i zwieńczeniem całej serii była whisky Król Krystian I, czy King Christian I, w takiej bardzo fikuśnej butelce, w całym pięknym spiralnym stojaku ze smokiem lub też z wężem za jakieś horrendalne pieniądze, bo wydaje mi się, że te whisky były sprzedawane po 5, 6, 7 tysięcy funtów. Na aukcjach teraz schodzą po 3-4 tysiące funtów, ponieważ nikt tymi whisky specjalnie się nie interesuje. Zresztą większość tych whisky była wydawana bez podanego wieku. Wszystkie te whisky były wydawane bez podanego wieku, przepraszam. Część z tych whisky była wydawana na wolnocłówki, więc była sprzedawana w litrowych butelkach. Część z nich miała 40%. Ingvar był wydany w CS-ie, wydaje mi się, więc miał 60,5%. Sigurd miał 43% i te najdroższe, najbardziej znamienite, powiedzmy, że Rangwald, Thorfinn i King Christian I były w troszeczkę wyższym procencie, po 45-46% alkoholu. I nagle, po takiej wielkiej kampanii reklamowej, po tym jak bardzo ludzie się przyzwyczaili do tego, że Highland Park tak bardzo mocno naciska na te swoje powiązania ze Skandynawią, z Wikingami, temat zostaje zamknięty i do tematu pojawia się zupełnie nowa kampania reklamowa, która to kampania reklamowa mówi o tym, jak bardzo Highland Park jest orkacki. I jak bardzo ta nowa szata graficzna i ta nowa wersja Highland Parka jest takim najmocniejszym podkreśleniem tego, jak bardzo Highland Park jest orkacki. Ja tego do końca nie kumam, ponieważ wydaje mi się, że Orkady są wspaniałym archipelagiem, który ma niesamowitą ilość historii i niesamowitą ilość i krajobrazów, i zabytków, i ciekawostek do zaoferowania, która sprawia, że taka identyfikacja zupełnie beżowa, bez pazura i bez polotu i bez czegoś ciekawego, wydaje mi się bardzo, bardzo temu hasłu marketingowemu zaprzecza. W międzyczasie, nawet w tych takich seriach, które nie były stricte związane z Wikingami, mieliśmy właśnie tą whisky, którą ja omawiałem ostatnio na tym kanale, która wspierała lokalny klub wioślarski. Mieliśmy drugą whisky, limitowaną serię, która wspierała klub wioślarski w Stromness. W międzyczasie mieliśmy jakieś takie debilne pomysły w stylu 12-letnia whisky, która miała 46%, nie była filtrowana na zimno. W dwóch edycjach limitowanych. Jedna się nazywała Brodgar od kamiennego kręgu, który na mainlandzie na Orkadach występuje. Piękne zresztą miejsce, fantastyczna okolica, neolityczne ruiny, które konkurują z Stonehenge pod względem ważności historycznej i takiej epickości do pewnego stopnia. I druga wersja była Orkneyinga się nazywała, czyli wspierająca skandynawskie sagi na temat plemion, które na Orkadach mieszkały w czasach wikińskich. Więc tak, ale były to 12-letnie whisky, które miały 46% i w tej chwili są ciągle sprzedawane przez Highland Park za 120 funtów, więc niedorzeczne po prostu pieniądze. A w międzyczasie pojawiły się jakieś takie debilne połączenia w stylu 13-letnia whisky, która miała flagę szkocką i to było to powiązanie do pewnego stopnia, która to 13-letnia whisky miała świętować 13. wygraną Davida Coultharda w Grand Prix Formuły 1. David Coulthard jest jak najbardziej człowiekiem urodzonym w Szkocji, ale jest człowiekiem urodzonym w Szkocji, w Kirkcudbright, czy też w mniejszej miejscowości pod Kirkcudbright, która jest w regionie Dumfries i Galloway, czyli praktycznie najdalej od Orkadów, jak to jest tylko możliwe, kilkadziesiąt kilometrów od szkockiej granicy z Anglią. Jakie to ma połączenie z Orkadami, jakie to ma połączenie z Wikingami i historią i tak dalej, nie mam żadnego pojęcia, więc trochę Highland Park tutaj pokazuje, jak bardzo dużo elementów ich marketingu i jak bardzo dużo wersji, które są przez nich wydawane, to są takie wersje, które się trochę nie trzymają kupy. No faktem, Aran niedawno wydał też wersję limitowaną podpisaną przez Ewana McGregora, ale tutaj miało to taki sens, że Ewan McGregor w momencie, kiedy Aran zaczynał whisky produkować, to przecinał wstęgę i był takim celebrytą zaproszonym na oficjalne otwarcie destylarni, więc teraz po 30 latach, kiedy chcieli wypuścić limitowaną wersję, no to wypuścili wersję limitowaną, ponieważ wtedy, tamtego dnia czy tamtego czasu, kiedy Aran zaczynał whisky produkować, no to była to whisky jakoś tam powiązana do pewnego stopnia z Ewanem McGregorem i to, co teraz ze sprzedaży Aran dostaje, ze sprzedaży tej limitowanej wersji, idzie z powrotem na cele charytatywne, więc przynajmniej tutaj Aran robi jakąś ciekawszą rzecz i jest to połączenie z celebrytą, które ma troszeczkę więcej jakiegokolwiek sensu.
Rozmawiałem z ludźmi z destylarni Highland Park parę lat temu, jak byliśmy tam na oprowadzaniu i niestety nie był mi w stanie nikt powiedzieć, dlaczego nie chcą butelkować swoich whisky w wyższym procentażu i nie chcą się pozbyć filtracji na zimno i nie chcą z tego zrobić produktu, który jest lepszy dla konsumenta i lepszy dla zajawkowicza, że tak powiem, ponieważ za każdym razem, kiedy trafia się jakikolwiek festiwal whisky w Aberdeen, na który idziemy, zawsze trafiają się jakieś niezależne Highland Parki i te niezależne Highland Parki w wysokim procencie, bez filtracji na zimno, bez dodanych barwników, zazwyczaj też i z jakimś większym wiekiem, po 15, 17, 19, 20 parę lat, smakują zazwyczaj bardzo dobrze. Natomiast pijąc te Highland Parki podstawowe, 10, 12, 15, 18, zawsze czuć, że jednak tej gęstości w nich trochę brakuje i zawsze czuć, że jest to jakiś taki zmarnowany potencjał i mogłoby z tego wyjść coś naprawdę fajnego, jakby zrobić tą whisky troszeczkę inaczej tuż przed zabutelkowaniem. Z drugiej strony mamy też Highland Parka w CS-ie, który ma tam 60 plus procent, ale nie ma wieku i nie ma tej takiego ułożenia. Ma tą gęstość i tutaj się to wszystko zgadza jak najbardziej pod tym względem, ale nie ma tego wpływu wieku i leżenia w beczce przez dłuższy czas i jest ta whisky, która jest zdecydowanie ciągle zbyt młoda. Także Ardnamurchan pokazuje też fajną lekką dymność, też fajną lekką miodowość, też dużo zbożowości, też dużo takiego fajnego biszkoptowo-brzoskwiniowego wigoru, w trochę bardziej wytrawny jednak niż Highland Park sposób. Highland Park jest generalnie whisky bardzo słodką zazwyczaj, ale tutaj dużo chętniej wydam moje pieniądze, żeby wspierać to, co robi Adelphi z Ardnamurchanem, niż to, co robi grupa Edrington z Highland Parkiem, który co kilka lat wygląda na to, że zmienia zupełnie pomysł na siebie, a kolejny pomysł, który wprowadzają, jest pomysłem chyba nie zmieniającym niczego na lepsze, bo mamy whisky, które są ciągle tak samo przeciętne. Nie mamy już tej fajności tej butelki, którą można się pochwalić przed znajomymi, którzy się na whisky nie znają, a przy okazji mamy whisky, która jest też sporo droższa. Może skok ze 120 na 130 funtów nie jest taki duży, ale skok z 40 na 45 funtów to już jest skok jednak dosyć spory. Tak mi się wydaje. I jakoś tak ciągle patrząc na te butelki, wydaje mi się, że to jest takie... No nie zrozumcie mnie źle, ale trochę trąci to takim brandem whisky premium, jakimś takim premium blendem nieznanej firmy, który chce się gdzieś w jakimś dużym dyskoncie spożywczym wystawić. Nie do końca Ben Bracken, ale trochę w stronę takiego Ben Brackena to idzie. Tak bardzo jest to jałowa i mdła prezentacja, że wydaje mi się, że żadna destylarnia z tak długą historią, z tak dużym wsparciem finansowym, jakie ma grupa Edrington, bo jednak Macallan jednak jest siostrą Highland Park, więc jest firma, która ma ogromne zasoby finansowe, powinno być to jednak zrobione dużo lepiej. Może zagotowałem się mniej i dużo mniej po Highland Parku jadę niż po Bowmorze, ale odczucia mam dosyć podobne i poziom mojego rozczarowania jest tutaj też dosyć podobny. Straciliśmy bardzo dużo fajności w tych whisky, zyskaliśmy na cenie, a tak naprawdę, czyli straciliśmy na cenie też, koniec końców, a nie zyskaliśmy jak konsumenci nic. Zupełnie nic, więc głupie. Głupie po prostu. Także to tyle chyba, co miałem dla was na dzisiaj. Pozdrawiam, mówię do was Knur Konesur, Hamian Dochas, Komilama Live.